Witam dziewczyny i tak jak obiecałam, pokażę Wam w jaki sposób zrobić mitenki, jeżeli ktoś chciałby zrobić takie pasujące mitenki do chusty Gaylis. Więc to będą najprostsze na świecie mitenki, czyli zrobimy prosty prostokąt i go zeszyjemy po prostu później, zostawiając miejsce na kciuk i robiąc tutaj na tym miejscu taki pattern, taki wzór i na końcu będziemy to zakańczać takimi pigotkami i później zszywać. Więc żeby zacząć takie mitenki, przede wszystkim musicie wiedzieć, ile nabrać oczek. Ja nie mogę Wam powiedzieć ile, ponieważ nie wiem jaką grubą albo chudą macie rękę. Nie wiem też, z jakiej włóczki robicie, to też zależy od włóczki, więc pokażę Wam, jak sobie to samemu wyliczyć. Więc jak już macie zrobiony szal i zblokowany, to jest ważne, jest blokowany, to musicie policzyć sobie na 10 cm, ile macie oczek. Tak? Nie interesuje nas specjalnie wysokość, czyli ilość rzędów, interesuje nas ilość oczek. I teraz jak to robimy? Aha, jeżeli nie macie jeszcze chusty gotowej, chcecie w międzyczasie zacząć, jeszcze nim chustę skończycie, chcecie zacząć mitenki, to musicie sobie zrobić próbkę, tam 20 na 20 na przykład, uprać ją, rozciągnąć, ładnie wysuszyć i to znaczy, że ona jest zblokowana i wtedy możecie mierzyć to, robić to, co ja teraz będę robiła. Czyli bierzecie sobie 10 cm stąd dotąd, przykładacie i liczycie, ile macie oczek. Oczka to są te takie fałki. Tutaj. To jest jedno oczko. Więc ja sobie policzę, ile ja mam oczek. Więc mam tak, jedną falkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą. Co znaczy, że mam 9 oczek na 10 cm. Ja sobie to zapiszę. Że mam 9 oczek na 10 cm. Tak? Jeszcze tutaj przybliżę troszeczkę, żeby Wam pokazać, jak liczyć te oczka. Czyli to są oczka. Takie falka taka, albo V chyba lepiej, nie? To jest jedno oczko, drugie oczko, trzecie oczko, tak? Skończyliśmy na tym, że mamy 9 oczek na 10 cm na mojej próbce. Teraz następną czynnością, którą trzeba wykonać, to trzeba zmierzyć obwód ręki, gdzie będą się mitenki zaczynały, ponieważ mitenki będziemy zaczynali odtąd i będziemy kończyli je tutaj. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, musimy wyliczyć obwód ręki tutaj i ile potrzebujemy nabrać oczek. Jak to robimy? No, obwód ręki, no to wiadomo, bierzemy centymetr i mierzymy sobie w tym miejscu, gdzie chcemy te mitenki, żeby się zaczynały. Więc u mnie to jest 21 cm. Oczywiście nie robimy tego super ekstra ciasno, tak, no i też nie za luźno, nie? No tak, żeby to się przesuwało tutaj, ta taśma, ale żeby nie było zbyt dużego luzu, ani żeby nie było zbyt ciasno. Więc u mnie jest 21 cm. Więc ja sobie zapisuję 21 cm. I teraz musimy ułożyć sobie równanie matematyczne. To jest bardzo proste. Więc jakie mamy dane do tej pory? Mamy tak, mamy 10 cm, to żeśmy wymierzyli, wyliczyli, mamy 9 oczek. Następną wartością, którą mamy, to mamy 21 cm, więc zapisujemy to po stronie centymetrów, tutaj 21 cm. I wartości, której nie mamy, którą szukamy, to jest x i to jest nasza liczba oczek, którą mamy nabrać. Więc
to jest po prostu takie wyliczenie na krzyż, jak nas kiedyś w szkole uczono. Czyli musimy liczyć 21 razy 9 przez 10. Czyli jeżeli zapiszemy to jest 21 mnożymy przez to, co mamy tutaj na krzyż i podzielone przez tą wartość, co jest na krzyż z x-em, czyli 10 cm. I to się równa. Teraz mnożymy. 21 razy 9 to jest 189. To przepisujemy, podzielone przez 10. No i wiadomo, że to jest 18,9. I to nam wychodzi ilość oczek. Jeszcze raz Wam na przykład pokażę. Jak mamy na 10 cm mamy na przykład 10 oczek, a potrzebujemy obwód na przykład 30 cm, tak? To nasze równanie będzie wyglądało 30 razy 10 przez 10. Tak? To będzie 300 przez 10. To będzie 30. I wtedy potrzebujemy 30 oczek. Ja na swoją rękę potrzebuję 18 oczek. 18,9, ale nie mogę nabrać 18,9, więc ja sobie to zaokrąglę do 19 oczek. Czyli potrzebujemy 19 oczek, ale do tych 19 oczek jeszcze trzeba dodać 2 oczka brzegowe, czyli jedno na prawą, jedno na lewą stronę, czyli dodaję 2 oczka brzegowe i to nam się równa 21. Czyli w sumie potrzebuję 21 oczek i tyle potrzebuję nabrać na druty. Więc Wy wyliczcie swoje parametry, nabierzcie tą odpowiednią liczbę oczek na druty i spotykamy się w następnej części, gdzie pokażę, jak przerabiamy. Dobra dziewczyny, przygotowałam Wam taki schemat. Jest też słowny opis, gdyby ktoś potrzebował. To jest bardzo prosty wzór na na najprostsze na świecie mitenki. Możemy je zrobić dwojako. Albo możemy zrobić tak jak ja, z lekkim zwężeniem w pewnym momencie oraz później z lekkim rozszerzeniem, ponieważ ja mam bardzo chudą rękę i tutaj jest trochę szerzej, ale tutaj mam bardzo mały obwód, więc ja sobie dopasowałam troszeczkę, także tu mam więcej oczek, później troszeczkę zwężam i później tutaj ręka jest znowu troszeczkę szersza, więc znowu sobie troszkę rozszerzyłam. Możecie, jeżeli to jest dla Was za trudne, możecie sobie po prostu zrobić prosty kawałek i zeszyć prosty kawałek. To jest już do Waszej decyzji. Ja rozpisałam ten wzór na taką grubą włóczkę, jak robiłam Gaelies. To jest Alize Superlana Maxi. I ja mam druty 9. Więc jeżeli macie podobną włóczkę, no to możecie użyć ilość tych rzędów, tak jak ja zrobiłam. Natomiast jeżeli macie włóczkę mniejszą, no to będziecie już musieli sobie sami jakoś troszeczkę pokombinować, bo tych rzędów prawdopodobnie będziecie mieli więcej. Więc to jest tylko taki zarys. Ewentualnie dla tych, co używają grubą włóczkę, to mogą robić według tego wzoru. Natomiast reszta niestety będzie musiała sobie troszeczkę pokombinować. Nie ma dużo kombinowania, zresztą ja Wam tu zaraz wszystko wytłumaczę. Więc ja mam 21 oczek nabranych na drut i mam przerobiony pierwszy rząd. I u mnie pierwszy rząd jest oczek prawych, czyli same oczka prawe. Te puste krateczki prawe, te z kropeczkami oczka lewe. Więc tak jak widzicie, nie ma tutaj praktycznie żadnej filozofii. Ponieważ obwód
naszych rąk jest różny, więc będziecie mieli tutaj różną ilość oczek. Ja mam 21, więc tu jest zaznaczone w kwadraciku. To znaczy, że tą część trzeba powtarzać. Jeżeli na przykład ja mam na 21, a wy macie 22, to znaczy, że tą część powtórzycie jeszcze raz. Tak? Po prostu, no to jest tylko tak orientacyjnie, wiadomo, że tyle, ile macie oczek, tyle musicie przerabiać. Więc to jest to. I teraz tak. Pierwsze oczko, oczko brzegowe, nie przerabiamy, tylko zdejmujemy. Oczko ostatnie musi być oczkiem lewym. Po co? Po to, żeby, ponieważ będziemy zszywali te mitenki na boku, te dwa boki będziemy razem łączyć i zszywać, dlatego te boki muszą być ładne. I takie, żeby było łatwo zszywać. Więc najlepiej jest po prostu w każdym rzędzie, w każdym, od początku do końca. Pierwsze oczko zdejmujemy bez przerabiania, ostatnie oczko przerabiamy na lewo. Chyba że macie jakąś inną technikę, bo wiem, że ludzie różnie robią, to po prostu róbcie tak po swojemu, żeby Wam wyszedł ładny łańcuszek z boku na mitenkach. Dobra, dosyć gadania. Więc ja Wam tylko jeszcze pokażę, żeby było wiadomo, co to znaczy przekładamy oczko, jeżeli ktoś jest początkujący. Więc przekładamy oczko, to po prostu wkładamy drut i zdejmujemy oczko bez przerobienia. I następnie teraz będę robiła rząd drugi, czyli u mnie rząd drugi to są oczka lewe i czytamy go tak samo jak w Gelis. Nieparzyste czytamy od prawej do lewej, parzyste od lewej do prawej. Nieparzyste to jest nasza prawa strona robótki, parzyste to jest nasza lewa strona robótki. Więc ja będę sobie teraz przerabiała oczka lewe. Myślę, że nie będziemy nagrywać całego filmiku, bo to wszyscy wiedzą, jak się przerabia. Pierwszy rząd z Wami przerobię. Także to są oczka lewe. I zawsze pamiętamy, że to ostatnie oczko, jeżeli dziergacie tak jak ja, to ostatnie oczko przerabiamy na lewo. Niezależnie od tego, czy to jest rząd prawych, czy to jest rząd lewych. Tak? I teraz jeszcze Wam chciałam powiedzieć tak. Ja zaczęłam w ten sposób, ponieważ ja chcę, żeby ten brzeg tutaj, teraz Wam pokażę, żeby on mi się wywijał. Po prostu ja tak lubię i tak chciałam. I on się tutaj wywija. To nie jest mój błąd, ja po prostu tak chciałam, żeby było. Jeżeli nie chcecie, żeby Wam się tutaj tak wywijało, no to po prostu te pierwsze rzędy musicie zrobić ściągaczem. Czyli oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe. Albo 2 oczka prawe, 2 oczka lewe, 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. To jest już zależne od Was. Ja chcę, żeby się wywijał, więc zaczęłam w ten sposób. Więc nie będziemy tego przerabiać na wizji, bo to szkoda czasu. Tu macie ten wzór. I wzór wygląda tak. Pierwsze są prawe oczka, drugi same lewe, trzeci same prawe, czwarty same lewe. I później od 5 rzędu do rzędu 11 są same prawe oczka, czyli we wszystkich rzędach lecimy prawe oczka. I to spowoduje nam ten wzorek tutaj. I robimy tak znaczy ja robiłam to aż do rzędu 14 tutaj. Znaczy od 12 już chodziły oczka lewe, 13 prawe, 14 lewe. I ja sobie od 15 rzędu dodałam po tej stronie jedno oczko. Później przerobiłam 2 rzędy. Po tej stronie dodałam jedno oczko. Przepraszam, nie dodałam, tylko odjęłam. Odjęłam tutaj jedno oczko i tutaj odjęłam jedno oczko.
I później znowu tu odjęłam jedno oczko i tu odjęłam jedno oczko. Czyli w sumie zwęziłam sobie o 4 oczka te mitenki. To jest niby jedno oczko, natomiast przy takiej grubej włóczce to jednak jest dość duża różnica. I teraz tak, albo sobie zwężacie według tego wzoru, albo po prostu lecicie prosty kawałek. Ja tutaj zaznaczyłam 2 oczka prawe, przerobione razem, pochylone na prawo, po tej stronie, a po tej na lewo. Możecie robić w ten sposób, albo ja Wam pokażę, jak dojdę do tych rzędów, pokażę Wam mój sposób, którym ja przerabiam. On jest troszeczkę skomplikowany, ale jeżeli chcecie się nauczyć czegoś nowego, to zapraszam. Ponieważ ja nie lubię tego, jak te oczka się tutaj układają, bo one po prostu je widać. Ja mam taki sposób, który troszeczkę mniej widać i ja wolę nim robić. Także pokażę Wam go na obydwie metody. Jeżeli ktoś będzie chciał, to zapraszam. Ja sobie przerobiłam aż do rzędu 18 włącznie. Czyli teraz będę miała rząd 19, gdzie mam znowu zwężenia. Ponieważ ja już sobie wcześniej zrobiłam zwężenie po tej stronie i po tej stronie, zrobiłam sobie to moją metodą, czyli nie zrobiłam, Wy możecie sobie zrobić według tego wzoru, czyli robiąc tutaj 2 oczka prawe przerobione razem, pochylone na prawo, a później na lewo. Możecie zrobić tak, nie ma problemu. Ja tak nie lubię, bo mi się to po prostu nie podoba na robótce, jak to wygląda. Więc ja sobie użyłam inną metodę, która jest troszeczkę mniej widoczna. Zrobiłam po obu stronach. Ona u mnie też jest widoczna, ponieważ ja mam grubą włóczkę i duże oczka, więc nie ma cudów, będzie widoczne. Ale moim zdaniem jest troszeczkę mniej widoczny, niż jakbym użyła tylko te 2 oczka przerobione razem, pochylone na prawo i na lewo. Jeszcze Wam też chciałam pokazać, dlaczego dla osób, które są początkujące, dlaczego tutaj te oczka nie przerabiamy, a tu przerabiamy na końcu lewe, a pierwsze zdejmujemy. Właśnie po to, żeby nam powstał taki ładny brzeg, taki łańcuszek. Bo będzie to dużo lepiej wyglądało później podczas szywania i będzie łatwiej. I później już jest prosty kawałek, aż do rzędu 35. Albo jeżeli robicie inną włóczką, to do rzędu, kiedy sobie przymierzycie i będziemy gdzieś tutaj na mitenkach. Tutaj, gdzie ta dłoń jest najszersza. Ja sobie tutaj rozszerzam po oczku z boku. Prawdopodobnie, jeżeli macie cieńszą włóczkę, to będziecie musieli może więcej oczek dodać niż jedno. Więc to trzeba sobie po prostu już rozplanować, mierząc podczas dziergania. Więc ja jestem już teraz na rzędzie 35, gdzie będę rozszerzać po jednej i po drugiej stronie będę dodawała jedno oczko. Pokażę Wam, jak ja to robię. Więc zdejmuję pierwsze oczko i teraz tutaj mam taką nitkę pomiędzy oczkami. Tą nitkę tutaj. Ja ją sobie lewym drutem podbieram od przodu i zakładam ją na lewy drut. Czekajcie, zabiorę tą nitkę stąd. Podbieram ją sobie lewym drutem od przodu i mam takie jakby drugie oczko na drucie. I teraz przerabiam to przez tylną nóżkę. I mam dodatkowe oczko. Następnie przerabiam sobie rząd. I teraz mam ostatnie oczko. I znowu podbieram sobie tą nitkę
od przodu, przerabiam ją jako prawe oczko przez tylną nóżkę i oczko lewe. I tym sposobem mam tu i tu dodane oczko, czyli mam 2 oczka więcej w rzędzie. I teraz dalej będę przerabiała rząd lewych, rząd prawych, rząd lewych i spotkamy się na pigotkowe zakończenie naszej mitenki. No to jesteśmy na ostatnim rzędzie. Teraz pigotkowo zamkniemy te oczka. Będziemy zamykać tak samo, jak zamykaliśmy chustę, przy czym troszeczkę inna ilość oczek będzie, ponieważ ja zdecydowałam, że ja chcę mieć te pigotki troszeczkę bardziej delikatne niż na chuście, troszeczkę mniejsze, dlatego będziemy nabierać 2 dodatkowe oczka i zamykać 4. Czyli będzie to, ja oczywiście robię metodą słowiańską, więc ja będę sobie tutaj nabierać 2 oczka dodatkowe, raz i 2. Tak, i teraz będę zamykała 4. Jedno, drugie, trzecie i 4. I wrzucam to z powrotem na drut lewy. Mam już mały pikotek. I teraz będę kontynuowała w ten sam sposób do końca, czyli będę nabierała 2. Nabrałam 2 i będę zamykała 4. Raz, 2, 3 i 4. I wracam z powrotem to oczko na drut i tu już mam następną taką małą pikotkę. I jeszcze raz nabieram 2 oczka i zamykam 4. Raz, 2, 3 i 4. I wracam na drut. I wychodzi nam coś takiego. To są takie delikatniejsze pikotki. Jeżeli chcecie takie same jak na chuście, no to po prostu nabieracie 3, zamykacie 6. Także spotkamy się, jak już będą mitenki gotowe. Ja zakończyłam moją mitenkę. Ja osobiście nie zmieniłam drutów na mniejszych, tak jak zrobiłam to w chuście, ponieważ tutaj akurat chciałam, żeby mi się ten brzeg trochę rozciągnął. Jeżeli oczywiście nie chcecie, żeby się rozciągnął, bierzecie druty o rozmiar mniejszy. Ja chciałam i mam rozciągnięte. I teraz, co nam zostaje zrobić? Trzeba mitenkę zblokować i zeszyć. Będzie wyglądało to mniej więcej tak. Moja będzie dopasowana. To do dzieła.